Cześć, witam Was Energik w kolejnym Enerflashu. Niestety dzisiaj przenoszę Wam dosyć smutne wiadomości. Znaczy ogólnie to będzie ciąg negatywnych wiadomości, może tak. Ciąg niefortunnych zdarzeń, jakby to można określić. Ale wiąże się też to z takimi moimi ostatnio przemyśleniami. Chciałbym, żebyście też się wypowiedzieli na ten temat, że mam wrażenie, że branża gier wideo jest w bardzo, bardzo głębokim kryzysie od jakiegoś momentu. I nie chodzi tutaj tylko o ten kryzys gospodarczy, który dotknął tak naprawdę wszystkie branże, ale mam wrażenie, że coś się niedobrego dzieje. Ja wiele lat temu mówiłem, że w którymś momencie branży czeka zapaść, jak w 1983. Nie sądzę, żeby to była aż tak epicka zapaść, ale wydaje mi się, że coś jest na rzeczy, że gdzieś to wszystko idzie troszkę jakby donikąd. Kolejne premiery, gry nie przynoszą spodziewanych zysków twórcom. Zauważyłem też taki, nie wiem czy mogę powiedzieć renesans, ale jest też coś na rzeczy. Renesans gier singlowych, gdzie te gry, nawet te remake'i, które ostatnio się pojawiły, Dead Space, Resident Evil 4, to są gry, których gracze potrzebują właśnie. Takie gry singlowe, bez grania, bez trybów multiplayer. Nie wiem, czy to jest takie moje rozeznanie w tym wszystkim, co sobie tutaj to obserwuję, czy macie podobnie, ale mam wrażenie, że całą branżę czeka poważna zapaść i to jest jakby, znaczy ogólnie branża giereczkowa to gnije od dawna, ale teraz ta pleśń zaczyna wychodzić na zewnątrz i to jakby nie jest w ogóle lepiej, tak? Kolejne dni przynoszą coraz gorsze wiadomości i chciałbym, żebyście zastanowili się nad tym i napisali mi jakiś komentarz, bo jestem ciekawy Waszego zdania. Po obejrzeniu dzisiejszego Enerflasha i wyciągnięciu wniosków z tych wydarzeń, które nastąpiły. No i powiem Wam, że wydaje mi się, że takim gwoździem do trumny jest ta nieszczęsna sztuczna inteligencja, która pojawiła się w bardzo złym momencie globalnie dla całej ludzkości, czyli w momencie, kiedy wszyscy tkwią w głębokim kryzysie, nagle pojawia się AI, i nagle pojawiają się przesłanki, że ileś tam osób, niektórzy mówią nawet 300 milionów może osób stracić pracę, bo sztuczna inteligencja będzie mogła ich łatwo zastąpić, co w dobie kryzysu, kiedy każdy liczy każdy grosz, jest taką dość smutną wiadomością i dzisiaj też mam taką informację, oczywiście jakby blog poświęcony sztucznej inteligencji i też Wam opowiem co tam nowego w związku z tym. Natomiast przechodząc do informacji, mam dwie informacje. Pierwsza była taka, że z E3 największych targów na świecie w 2023 miał zrezygnować Ubisoft. Nie jest to w sumie dziwne, bo Ubisoft też jest w głębokim kryzysie i dzieją się tam naprawdę bardzo, bardzo złe rzeczy. Ale kilka dni później dowiedzieliśmy się, że targi E3 zostały odwołane. E3 to była taka trochę ikona branży, chociaż w ostatnich kilku latach w zasadzie targi E3 traciły cały czas na swoim znaczeniu i to tak potężnie. Fajnie się to oglądało, ale powiedzmy sobie szczerze, nie było to takie wydarzenie jak jeszcze w latach 90., kiedy się odbywały, nawet później w XXI wieku, kiedy te targi miały naprawdę potężne znaczenie i były bardzo ważne i wszyscy się wystawiali, ogromne stoiska. Potem te targi jakby zaczęły troszkę znikać, tak? Jakby stawać się coraz mniejsze. Wiadomo, aktualnie ten kryzys, słowo kryzys pewnie padnie w tym filmie nieraz, spowodował, że też firmy zaczęły liczyć się z wydatkami. Od dawna na E3 nie było Sony, tutaj jak mówię zrezygnował Ubisoft i no cóż, nie było już sensu, nie było dla kogo nawet tych targów robić. To jest powiem Wam jeden właśnie z tych przykładów, o którym powiedziałem na początku, natomiast powiem Wam, że smutne, znaczy to jest jakby kończy się pewna era, tak mi się wydaje. E3 były zawsze takimi targami niezwykle ważnymi. Wszystkie
nowe premiery konsol, najlepszych gier, zawsze wszystko na E3 się pojawiało. A teraz cóż, E3 się nie odbędzie. Nie wiem, czy nie zdecydują się zrobić tego online, ale z drugiej strony nie wiem, czy jest sens. Nie wiem, czy jest sens. I patrząc na E3 rozumiem, że to są duże koszta, tak? Pewnie tam samo wynajęcie tych stoisk było potworne pieniądze trzeba było zapłacić. Natomiast z drugiej strony mamy jeszcze targi Gamescom, które odbywają się tak niedaleko od nas, bo w Kolonii. I w zeszłym roku muszę przyznać, że była potworna ilość osób i chyba było w ogóle z roku na rok jest tych osób coraz więcej. Co to znaczy? Znaczy, targi E3 to zawsze były takie trochę zadufane, że tylko tam kto E3 to tam wiecie, dla wybranych. Gamescom jest dla każdego, przynajmniej jeżeli myślimy o Europie, to każdy do tych Niemiec może się tam w jakiś sposób dostać, żeby na tych targach się pojawić. Wydaje mi się, że E3 było takie bardziej dla wybranych, a Gamescom jest taki właśnie targami dla wszystkich, gdzie każdy może się tam pojawić, sobie pochodzić, pograć w gry. Nie sądzę, że Gamescom odwołają, bo to z tego co widziałem w zeszłym roku znaczy też to było tak, że wiele firm, które nie wystawiały się na E3, wystawiały się na Gamescomie, bo było taniej, bo myślę, że chodzi o to też, że te targi były po prostu dla graczy, nie dla prasy, dla wybranych, E3 oczywiście też były dla normalnych graczy, ale tak się troszkę przyjęło, że dla prasy, influencerów, a Gamescom wydaje mi się, że cały czas kultywuje to, co najważniejsze, czyli pokazanie gier graczom i to na Gamescomie zdecydowanie jest. Nie wiem, czy w tym roku Gamescom się odbędzie, czy nie, mam nadzieję, że tak, natomiast samo zamknięcie targów E3, czy też odwołanie, wydaje mi się dosyć dużym ciosem dla branży, jednym z wielu tak naprawdę ciosów dla branży, które no niestety możliwe, że też one nie tyle, że znaczy też straciły na znaczeniu, ale też są takim troszkę już archaicznym artefaktem, do którego już nie chcemy wracać, chcemy iść dalej, tak? Targi 3 też nie było żadnej ewolucji targów przez kolejne lata, to cały czas było klepane to samo. I myślę, że to też sprawiło, że ludzie się po prostu znudzili, tak? I już nie mają nie ma takiej pompy, co była kiedyś. No i to myślę, że jest złą wieścią. Kolejne negatywne wieści znowu z Ubisoftu. Według plotek zostanie przełożona premiera Assassin's Creed Mirage. Ja mocno czekam. Tak naprawdę Ubisoft poza trailerem, który był grafiką CG, nie pokazał nic nowego, nie pokazał żadnego gameplayu, a do premiery tuż, więc podejrzewam, że faktycznie coś może być na rzeczy, że zostaną te premiery przesunięte. Również kolejna część The Crew, nawet nie wiedziałem, że powstaje, która się nazywa The Crew Motorfest, również zostanie przesunięta. Z tego trailerka takiego krótkiego wygląda troszkę jak Forza Horizon. Myślę, że się mocno wzorowali tutaj. Też jakaś taka ładna wyspa gdzieś, nie wiem, wygląda z jednej strony jakaś dżungla, tutaj jakiś taki, nie wiem, jakieś nadmorskie krainy. Także też pewnie zostanie opóźnione. No źle się dzieje. Ja, tak jak mówię, ja podejrzewam, że Assassin's Creed Mirage jest bardzo ważną grą dla Ubisoftu, która może nie będzie decydowała o tym, czy być albo nie być, ale który nakreśli przyszłość firmy. Jeżeli ta gra się dobrze sprzeda, znaczy, że mam nadzieję, że Ubisoft będzie umiał z tego wyciągnąć wnioski, znaczy, że powrócił czas gier singlowych na 20 godzin, nie na 500 i możliwe, że zrewidują swoje stanowisko na temat kolejnych tytułów, które nie będą już takie długie. Nie wiem, czy mówię tutaj w ogóle jest to brane pod uwagę, ale podejrzewam, że jest to ważna gra dla Ubisoftu. Assassin's Creed Mirage jest bardzo ważną grą. Po części tutaj ten Mirage to taki jest jakby
powrót do korzeni, tak? Bo Assassin's Creed 1 też się działo właśnie w takich podobnych klimatach, więc mam nadzieję, że też Ubisoft powróci do korzeni w kolejnych grach i nie będzie robił już gier z potwornie ogromnymi mapami z miliardem znaczników, tylko gry te będą bardziej zwarte i bardziej takie możliwe do ukończenia przez niedzielnych graczy, może tak bym to nazwał. Już Far Cry 6 był pewnego rodzaju dla Ubisoftu światłem ostrzegawczym, że coś jest nie tak. Jesteśmy po polskiej, w ogóle po światowej premierze The Last of Us Part 1 na PC i niestety nie udało się tutaj zrobić gry, która będzie dobrze prezentowała się na PC, tak? Z tego względu, że gra ma mnóstwo niedoróbek. Sam grałem w kod przedpremierowy, właściwie premierowy kod i powiem Wam tak, tradycyjnie u mnie działa. Niestety nie robiłem recenzji, bo większość problemów, z którymi gracze się spotykali, mnie ominęła, ale ja i to wszystko zależy od tego, jaki potężny posiadacie sprzęt. Jasne, można powiedzieć, że na 4090 działa, no to o co chodzi, tak? Ale większość osób jeszcze nie ma 4090 w swoich komputerach, więc ja zrezygnowałem z robienia recenzji i tech analizy The Last of Us Part 1, ponieważ byłoby ona troszkę przekłamana względem większości graczy, którym te gry działają, czy ta gra działa gorzej. Natomiast wiecie, to jest też kolejny cios dla branży i pokazuje, że kolejny raz jest wydawana gra, która nie przeszła jakichś porządnych testów, tak? Nie sądzę, żeby wszyscy testerzy w Naughty Dog, czy tam nie wiem jaka to firma robiła, bo to chyba jakaś robiła zewnętrzna firma, to chyba nie robił Naughty Dog. Nie sądzę, że nie mają oni w swoich komputerach jakichś słabszych sprzętów, żeby sprawdzić jak to działa, tak? Natomiast rzeczy, które są jakby problemem w tej grze, na przykład wyciek pamięci, to jest rzecz, której nie można nie zauważyć, tak? Zwłaszcza, że mają narzędzia deweloperskie, które pokazują, że ten wyciek pamięci kurde jest, a jak nie mają, to ja im mogę takie narzędzie pożyczyć za darmo. I jest to spory problem, jeżeli chodzi o The Last of Us Part 1. Szkoda, bo tytuł jest według mnie warty tego, żeby i gracze PC-owi sobie w niego zagrali w odświeżonej wersji, bo jest naprawdę fajny. Znaczy to jest stary The Last of Us, ale w zupełnie nowej odsłonie. Recenzję na PlayStation 5 mogliście obejrzeć u mnie na kanale i wiecie, że gra mi się podobała. No i cóż, to jest pokazuje kolejny problem, którym branża się od dawna się boryka, czyli niedopracowane gry wydawane na szybko. Jeszcze wiecie, ironią losu jest to, że twórcy nawet czasami się przyznają, że oni wiedzą, że ta gra ma problemy. No to jak wiecie, to po co to wydajecie? To liczycie, że nikt nie zauważy, że co? Że jak to? Że odpalą tylko osoby, które mają 4090, a reszta nie? Że nikt nie napisze na internecie, że to źle działa? No proszę Was. Trochę takie dziwne zachowanie. Zbliża się wielkimi krokami, według moich wstępnych tutaj ustaleń, 11 kwietnia pojawi się w Cyberpunku nowy tryb, który się nazywa Overdrive i będzie to tryb, który będzie wspierał path tracing. Path tracing to nie jest ray tracing, znaczy to jest forma ray tracingu, która działa troszkę inaczej. Path tracing wymaga potężnych mocy przerobowych. Ja jestem ciekawy, jak to będzie działało na Cyberpunku, bo pamiętam, że Path Tracing wykorzystywał Quake 2, ten pierwszy, znaczy nie ten pierwszy RTX, tylko potem był wydany Quake w wersji Path Tracingowej i on za dobrze nie działał. Natomiast tutaj bardzo duże znaczenie będzie miało DLSS 3 i generowanie klatek przez sztuczną inteligencję, które pozwoli uzyskać, miejmy nadzieję, na pewno pozwoli uzyskać lepszy klatkarz. Powiem Wam tak, ja jestem ciekawy, bo Path Tracing jest kolejnym dość sporym krokiem naprzód, jeżeli zaczyna się on pojawiać w takich dużych grach jak Cyberpunk.
Nie jest to rewolucja i ja będę nagrywał jakiś filmik z tej okazji, którym będę wyjaśniał, czym jest path tracing i dlaczego jest on lepszy od ray tracingu. Natomiast różnice, powiem Wam, że różnice wcale nie muszą być aż takie duże, znaczy nie wiem jak to będzie w Cyberpunku, bo jeszcze w niego nie grałem w wersji path tracingowej. Podejrzewam, że jakość oprawy skoczy, ale z drugiej strony dla osób, które traktują ray tracing jako zło konieczne, nie będzie to miało absolutnie żadnego znaczenia. Natomiast no, jest to ciekawa rzecz i ten path tracing, który będzie w Cyberpunku, będzie, myślę, takim, mógłbym powiedzieć, krokiem milowym, kolejnym, niewielkim. To nie jest zmiana branży, ale path tracing jest pewnego rodzaju takim wcześniej świętym graalem był ray tracing w czasie rzeczywistym. No teraz wydaje mi się, że tym świętym graalem jest path tracing, po który tutaj studio nasze polskie CD Projekt zamierza się. Ja jestem mega ciekawy. Na pewno będzie jakiś materiał z tego. Bardzo fajnie, jakbym uzyskał jakiś wcześniej dostęp do wersji beta, ale nic się nie zanosi na to, że dostanę ten kod beta, ale będzie na pewno materiał o path tracingu, żebyście mogli się o tym zapoznać i dowiedzieć, z czym to się je. Kolejna smutna wiadomość z obozu PlayStation. PSVR 2 nie sprzedaje się tak, jak sobie by chyba Sony zażyczyło. Według IDC 270 000 gogli się sprzedało. Nie jest to dużo. Natomiast myślę, że problemem jest też to, że patrząc na działania Sony, czy też PlayStation, problemem jest to, że nie ma żadnych działań marketingowych związanych z PSVR 2. Pamiętam, że przy pierwszym PSVR 2 na jakichś targach, to było chyba jeszcze na świętej pamięci WGW, były stoiska z PSVR-em przedpremierowo, można było założyć i spróbować. Były jakieś reklamy, były reklamowane te gry. Tym razem lipa, słuchajcie, nawet Sony nie wysyłało hełmów do żadnych influencerów. Dostały je tylko redakcje. I no powiem Wam, że dziwna rzecz tutaj się dzieje. Sony jakby, nie wiem, mam wrażenie jakby od początku nie wierzyło w swój produkt, co jest w ogóle absurdem dla mnie, ale tak to wygląda i mam nadzieję, że PSVR nie podzieli losu PS Vita. Mam nadzieję, że to się jeszcze jakoś tam rozkręci, natomiast powiem Wam, że jeżeli chodzi o same gogle, no jest to fajny sprzęt, mega fajny. Uważam, że jest to naprawdę świetne gogle. No wadą PSVR 2 na pewno jest to, że jest wysoka cena, chociaż widziałem, że już ceny spadły za 2000, chyba 700 gdzieś widziałem, można już kupić. Natomiast no, myślę, że tutaj Sony powinno wreszcie się wziąć za jakąś promocję, bo poza recenzjami na internecie, między innymi moją też, to tak niewiele o tym a już gry, recenzje gier na PSVR nikt nie robi. Nie wiem, czy ktoś poza mną jeszcze zrobił jakieś recenzje na PSVR 2. Natomiast ja nie zamierzam tutaj w tej materii przestać. Kolejne recenzje na PSVR na pewno będą się pojawiać, także dopóki będą te gry wychodzić oczywiście. Także dziwna rzecz tutaj ze strony Sony. Sony, tak jak przypominam, Sony twierdziło, że na premierę ma 2 miliony sztuk. No, kurczę, źle się dzieje w branży, no tyle wam powiem, źle się dzieje. I kolejna smutna wiadomość, tak jak mówiłem, ciąg smutnych wiadomości poza tą informacją o Cyberpunku, tak, bo ona jest w sumie pozytywna. Kolejną smutną wiadomością jest to, że EA zwalnia ludzi. Restrukturyzacja firmy, która ma przynieść oszczędności, dzięki niej ma być pracę stracić ile? 775 osób. Nie jest to może jakaś specjalnie duża liczba, no ale to też pokazuje, że EA też się boryka z problemami i EA jest jeszcze o tyle dobrej, wydaje mi się, sytuacji, że niedawno był bardzo dobry Dead Space. Za rogiem już czeka Jedi Survivor, który też się zapowiada dobrze. Mają całą tą plejadę gier sportowych, która
zawsze się dobrze sprzedawało. Nieważne, że to jest co roku to samo, tylko zmienione składy, to się zawsze dobrze sprzedawało. Głównie tutaj mówię o FIFA, ale w Stanach NHL gra, czyli to futbol amerykański. Dla Polaków może nie jest to zbytnio tytuł potężny, ale w Stanach sprzedaje się niesamowicie i oni mają naprawdę tytuły i też szukają oszczędności, słuchajcie. To pokazuje, że że źle się dzieje w branży. To, co wam mówiłem wcześniej. No i jeszcze mają na przykład Simsy, tak? EA. To jest gra, która przynosi potężne kokosy na tych miliardach różnych dodatków, które są wydawane do Simsów. Ja w to nie gram, ale więc znam mnóstwo dzieciaków, które grają w te gry, tak? Także to jest też ciekawe, no. No zobaczymy, kurde, ale tak jak mówię, no źle się dzieje, źle się dzieje. No i przechodzimy do mojej ulubionego elementu, czyli sztucznej inteligencji. Ktoś zawsze mi w komentarzu pisze, że to nie jest sztuczna inteligencja, to jest język maszynowy. Tak, to nie jest sztuczna inteligencja taka, jak rozumiemy, że potrafi myśleć, podejmować decyzje i działać autonomicznie. Tak się przyjęło, że się mówi sztuczna inteligencja, ale to nie jest prawdziwa, to jest nadal język maszynowy. Słuchajcie, kolejna ciekawa informacja. Wiele firm w dobie oczywiście kryzysu zamierza zrezygnować z modelek reklamujących ubrania i zastąpić je modelkami generowanymi przez sztuczną inteligencję. I ten artykuł gdzieś mi tam z kilku źródeł gdzieś znalazłem i faktycznie były zdjęcia tych modelek wygenerowanych przez sztuczną inteligencję i powiem wam tak, no ja się nie dziwię, bo one wyglądają dokładnie jak żywe osoby i to jest kolejny przykład, gdzie można łatwo ciąć koszty, używając darmowych albo niewiele kosztujących technologii z punktu widzenia oczywiście używania sztucznej inteligencji i generować sobie modelki za pomocą sztucznej inteligencji. Powiem wam, że już Lewis się na to zdecydował. Prawdopodobnie Tommy Hilfiger i Calvin Klein również pójdą w tą stronę. No jest to, powiem wam, przyszłość modelek jest zagrożona, w mojej opinii, tak jak patrzę na to, co się dzieje. Także ciekawa rzecz. Już mamy taki już powiedzmy bardziej realny, namacalny przykład, gdzie sztuczna inteligencja zastępuje człowieka, tak? Czyli zamiast wynajmować plany tamtych artystów do makijażu, tapet i innych rzeczy, wszystko jest robione jednym kliknięciem myszy. No ciekawe. Ale dobrą wiadomością, dobrą, niedobrą, że Google opracowało coś takiego, taką sztuczną inteligencję ponownie, która będzie testowała gry, żeby były dopracowane. Ma to sens. Testerzy gier ostatnio nie mają łatwego życia, zwłaszcza, że wiele tych gier wychodzi mega niedopracowanych, chociażby ostatni The Last of Us Part 1 na PC-ta, więc może sztuczna inteligencja będzie potrafiła naprawić to, co inni nie potrafią. Ale to kolejny przykład, który na razie to jest w powijakach, ale wiecie, ze sztuczną inteligencją ja wam mówię, że dzisiaj to jest w powijakach, a za tydzień już powiem, że już działa, tak? Działa i działa rewelacyjnie. To idzie do przodu w niesamowitym tempie. No ale to kolejny powód tego, żeby nie zatrudniać testerów gier w firmach, skoro może to zrobić sztuczna inteligencja i pewnie będzie mogła zrobić to lepiej, bo nie będzie tego najsłabszego ogniwa, czyli czynnika ludzkiego. Ale z drugiej strony jest to też czynnik najbardziej, wydaje mi się, wartościowy, ten czynnik ludzki. Także już to jakby zostało opatentowane i ciekawy jestem, czy dojdzie do tego, że faktycznie sztuczna inteligencja będzie testowała te gry. Jeżeli tak, no to po modelkach testerzy gier będą kolejnymi osobami, które będą musiały sobie zmienić, zrewidować swoje CV. No ale jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, to nie wiem, czy w zeszłym tygodniu była dosyć gruba informacja, że Elon Musk i Steve Wozniak, założyciel Apple, założyli jakby taki komityw, gdzie złożyli podpisy przeciwko rozwijaniu sztucznej inteligencji. I ja rozumiem,
Ja rozumiem, znaczy powiem Wam tak, wydaje mi się, że Elon Musk potrafi bardziej w przyszłość spojrzeć niż wielu innych ludzi i możliwe, że on widzi tutaj spory problem, który na przestrzeni kilku, może kilkunastu, może kilkudziesięciu lat będzie narastał i stanie się bardzo poważnym problemem. Tak jak mówiłem, gdzieś tam czytałem, że przez sztuczną inteligencję może stracić pracę nawet 300 milionów osób i może on już to widzi, tak? I może dlatego, tylko że widzicie, zatrzymywanie rozwoju jakiejkolwiek technologii nigdy nie wyszło. Nigdy na przestrzeni wieków nie było coś takiego, że zostało coś zablokowane i to się dalej nie rozwinęło. Rozwinęło się. Można to spowolnić, ale nie zatrzymać. I niestety nie sądzę, żeby nie sądzę, żeby Steve Wozniak i Elon Musk sprawili, że na całym świecie wszyscy przestaną korzystać z ChatGPT i wszyscy skasują kody źródłowe i zapomną, co to było. No tak się nie stanie, niestety. I tak jak mówię, no można to spowolnić, ale nie da się tego całkowicie jakby wyłączyć z życia już. No i kolejnym krajem tak naprawdę, który zablokował ChatGPT, są Włochy. I jakieś tam nawet dochodzenie weszło w sprawie OpenAI. Powiem Wam, że tak patrząc na to, tak czysto oczywiście hipotetycznie i tak jakby troszkę science fiction, obejrzyjcie sobie 2 części Animatrixa, te pierwsze, rysunkowe. To jest dokładnie to, co tam było, że wiecie, sztuczna inteligencja gdzieś tam rosła obok, tak w niewielkim skrócie, i jakby ona uzyskała jakby świadomość i roboty zaczęły wykonywać pracę ludzi, ludzie zaczęli tracić pracę, zaczęły się zamieszki, więc sztuczna inteligencja zdecydowała, że skoro tak, to oni jakby się wynoszą, założą swoje własne państwo, tak, chyba państwo to było, i oni zaczęli sobie tam te roboty, androidy sobie w tym świecie żyć i tworzyć własne rzeczy. Oczywiście to, co wytworzyła sztuczna inteligencja, było daleko lepsze niż to, co wytworzyli ludzie. Ludzie ze swoją technologią nie mogli się równać z tym, co wytworzyła sztuczna inteligencja. No więc ludzie co zrobili? No to co oczywiście, postanowili wszcząć wojnę, więc zaczęli najeżdżać zaczęli atakować to miasto tej sztucznej inteligencji, no ale oczywiście broń, którą mieli ludzie, była dalece gorsza niż to, co mogła dysponować sztuczna inteligencja. No i oczywiście ona zniszczyła ludzkość i zamieniła ludzi w formę taką baterii, tak, które były w takich wielkich, nie wiem, drzewach, czy co, jak to nazwać. Także to jest początek Animatrixa, to wszystko, co ja tu widzę, słuchajcie. Blokowanie, znaczy jeszcze nie mamy takiej typowej sztucznej inteligencji, bo to jest nadal język taki maszynowy, ale gdyby do tego doszło, to powiem Wam, że jest to wszystko do tego dąży. No ale w każdym razie, no próbują zablokować, czy tam zablokowali. Czy to będzie miało sens? Zobaczymy. Podejrzewam, że za Włochami więcej krajów się dołączy do tego. W Polsce to nawet rząd nawet nie wie, że jest coś takiego ChatGPT. Oni nadal mają Amigi odpalone w domach, także my to się o tym dowiemy, jak już będzie wojna z Animatrixem. To co? Sztuczna inteligencja? Pierwsze słyszę. No. Dobra, dajcie znać, oglądając te wszystkie wiadomości, jeżeli dotrwaliście, bo aż pół godziny w tym tygodniu, co o tym myślicie? Czy to jest właśnie to wszystko sprawia, że to jest jakby dążymy do tej zapaści kolejnej, drugiej wielkiej zapaści rynku gier wideo? Czy branża jest na tyle mocna, że będzie stała, niewzruszona, nawet pomimo tych problemów, z którymi się spotyka i potyka? Dajcie znać, co myślicie, bo ja powiem Wam, że widzę tutaj poważny problem i ta zapaść, wydaje mi się, cały czas się pogłębia i w którymś momencie to musi pęknąć. To jest jakby banieczka, która rośnie i w którymś momencie musi to pęknąć. No ale czekam na wasze przemyślenia. Dobra, co w tym tygodniu? Miałem zrobić kolejny odcinek kolekcjonera, ale w zeszłym tygodniu mi się nie udało, ponieważ bardzo długo mi zajęło zmontowanie filmu o Fantasmagorii, z którego jestem mega dumny, bo bardzo fajnie wyszło. Jeżeli nie widzieliście, to polecam obejrzeć. Przesunęliśmy też nagrywanie podcastu,
Znaczy to niewiele zmieniło, bo mieliśmy go nagrywać w niedzielę, będziemy go nagrywać dzisiaj, więc jeżeli mi się uda go szybko zmontować, to ja postaram się na środę, żebyście mieli drugi odcinek podcastu do posłuchania. No i cóż, no i mamy teraz piątek, sobota, niedziela to święta, więc nie wiem, czy będę coś robił. Pewnie coś tam i tak zrobię, ale coś takiego nie wymagającego ode mnie zbyt dużo pracy. Zacząłem grać w ruskiego Soul Rivera, bo mówiliście, że lepszy, z tym, że staram się zrobić pełny gameplay, żeby mieć wszystkie dialogi, żeby przygotować Wam drugi filmik z bazarowego tłumaczenia Soul Rivera. I już w zasadzie jestem na samym końcu, także myślę, że też to będzie takim, jeżeli nie będzie mi się chciało nic robić, to po prostu to wleci. No. Widziałem, że film z Drivera spotkał się z Waszym bardzo pozytywnym przyjęciem i wiele osób poczuło taki łaskot nostalgii, jak sobie odpaliło to tłumaczenie, więc myślę, że Soul River jest tytułem, który więcej graczy zna, że tak powiem, z tym ruskim tłumaczeniem. No, także na razie na luzaczku ten tydzień, ja sobie mówię, zrobimy sobie podcast, zrobimy sobie, jeżeli będzie mi się chciało, to zrobię to tłumaczenie, a może coś innego nawet wpadnie mi na myśl, żeby zrobić. Ja powiem Wam, że chcę się z Wami podzielić takim jednym pomysłem, chciałbym, żebyście się wypowiedzieli na ten temat, co o tym myślicie. Mam część gier, które nie nadają się ani do zrobienia to było grane, ani do przygotowania materiału, jak powstawała dana gra. I to są, słuchajcie, gry takie już nie nowe, ale jeszcze nie stare, może tak to powiem, takie pomiędzy. I zastanawiam się, czy nie wprowadzić czegoś takiego jak recenzje starych gier, na przykład gier robione w stylu moich recenzji nowych gier, tylko gier na przykład z czasów PlayStation 3 albo Xboxa 360, czyli takich gier, które jeszcze nie można nazwać, że są retro, ale są już powiedzmy gdzieś tam, znaczy, dobra, powiem Wam o konkretnym tytule, bo skończyłem ostatnio o Splinter Cell Conviction i nie wiem, co z tym materiałem zrobić. Zgrałem ten materiał i tak, nie chcę robić kolejnego, jak powstawała gra, bo niedawno było. Nie ma sensu wrzucać jej do to było grane, bo to nie jest retro, więc tutaj by mi pasowało zrobienie recenzji, takiej recenzji po latach, jak się dzisiaj w to gra, jak się na to zapatruje, bo wiecie, na premierę no to jeszcze są emocje i przekładanie, ile gra kosztuje, ile się gra. Dzisiaj jakby ta gra już jest tańsza, więc podchodzimy do tego troszkę inaczej, ale czy gra nadal się broni na przykład, nie? Dajcie znać, co o tym myślicie. Ja od dłuższego czasu o tym myślę, bo mam dużo takich gier, o których chciałbym Wam, albo są to gry, o których bardzo mało materiałów można znaleźć, szczególnie na te gry retro, na takie bardziej egzotyczne konsole. I to nie są gry, z których mogę zrobić making of i też nie mogę zrobić za bardzo to było grane, bo ja z tymi grami nie miałem wcześniej do czynienia, więc jedynym wyjściem rozsądnym jest zrobienie jakby recenzji i opowiedzenie Wam o moich odczuciach na temat tej gry, a nie o odczuciach, które miałem kiedyś grając, tak? Bo kiedyś na przykład w te gry nie grałem. Także dajcie znać, jestem ciekawy, co o tym myślicie, bo borykam się z tym tematem od jakiegoś czasu. No, dobra, słuchajcie, zamykamy ten NR-Flash, króciutki NR-Flashyk, pół godzinki, pykło jak nie wiem kiedy. To tyle. Pozdrawiam Was, Energik, trzymajcie się, do następnego. Cześć. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube'a. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki w opisie.